sobie, że rok temu założyłeś cukiernię i zarejestrowałeś swój znak towarowy. Od tego czasu Twoja firma stale się rozwija. Rok później czujesz się jednak rozczarowany. Nagle ilość zamówień znacząco spadła i zastanawiasz się, dlaczego. Otrzymujesz negatywny komentarz w mediach społecznościowych. Czytając go, odkrywasz, że wcale nie dotyczy on wyrobów z Twojej firmy. Wygląda na to, że inna cukiernia używa podobnego znaku towarowego. W związku z tym zdajesz sobie sprawę, że Twoi klienci mogli być zdezorientowani i przez pomyłkę zamówili wypieki w innej cukierni. Po skontaktowaniu się z Urzędem Patentowym odkrywasz, że inna cukiernia chce zarejestrować podobne oznaczenie jako znak towarowy. Co możesz zrobić? Możesz złożyć sprzeciw wobec rejestracji takiego oznaczenia. Sprzeciw stanowi formalne przeciwstawienie się wobec rejestracji zgłoszonego oznaczenia. Możesz skorzystać z takiego rozwiązania, na przykład kiedy znaki są identyczne lub podobne i służą do oznaczania identycznych lub podobnych towarów i usług. Składając sprzeciw, masz możliwość ochronić swój znak towarowy, a także pozycję Twojej firmy na rynku. Sprzeciw możesz złożyć samodzielnie lub skorzystać w tym zakresie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Składając sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego, musisz wskazać jego podstawę. Jedną z podstaw złożenia sprzeciwu jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy danych towarów lub usług. Mówimy o nim, gdy tak jak w Twoim przypadku, konsumenci błędnie myślą, że kupują ciasta z Twojej cukierni ze względu na podobieństwo znaków towarowych. Składając sprzeciw, musisz posiadać ważne prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na znak towarowy. Podstawą sprzeciwu może być również oznaczenie zgłoszone do rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem, o ile zostanie na nie udzielone prawo ochronne. Musisz mieć świadomość, że istnieją również inne przeszkody mogące stanowić podstawę sprzeciwienia się wobec rejestracji znaku towarowego. Dlatego też w niektórych przypadkach warto jest skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętaj, jeśli chcesz złożyć sprzeciw wobec rejestracji konkurencyjnego oznaczenia, musisz to zrobić w ciągu 3 miesięcy od daty jego publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Składając sprzeciw, musisz wskazać jego podstawę oraz uiścić określone opłaty urzędowe. Urząd poinformuje stronę przeciwną o wniesieniu sprzeciwu. Obie strony sporu będą miały możliwość przedstawienia swoich argumentów oraz dowodów na ich poparcie. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji przez Urząd Patentowy. Jeżeli rozstrzygnięcie nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujące, możesz złożyć odwołanie od decyzji urzędu. Urząd rozstrzygnie sprawę na podstawie argumentów i dowodów przedstawionych przez strony. W przypadku, gdy sprzeciw zostanie uznany za zasadny, konkurencyjny znak nie otrzyma ochrony. Uniemożliwisz w ten sposób rejestrację oznaczenia, które mogło potencjalnie wprowadzić Twoich klientów w błąd. Urząd może również uznać sprzeciw za zasadny w części. Wówczas konkurencyjne oznaczenie zostanie zarejestrowane dla wybranych towarów lub usług. Co jeśli urząd uzna, że sprzeciw jest bezzasadny? Cóż, wówczas postępowanie w zakresie rejestracji konkurencyjnego oznaczenia będzie kontynuowane. Możliwe jest również osiągnięcie przez stronę sporu porozumienia, a tym samym zakończenie postępowania w sposób ugodowy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem w celu uzyskania porady prawnej.